Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj przepis, o który prosiliście w komentarzach, czyli przepis na domową chałkę drożdżową. Chałka wychodzi z tego przepisu całkiem spora, ale również bardzo pyszna, więc nie będziecie musieli po prostu piec zaraz po raz drugi. Przypominam też o zasubskrybowaniu kanału, dzięki temu będziecie cały czas na bieżąco z nowymi przepisami. No i oczywiście dajcie łapkę w górę dla pysznej chałki. Zaczniemy od przygotowania rozczynu ze świeżych drożdży. Jeśli używacie drożdży suszonych, po prostu pomińcie ten krok i dodajcie drożdże wraz z resztą składników do mąki. Ze szklanki ciepłego mleka odlewamy mniej więcej 1/3, dodajemy 1 łyżeczkę cukru, 30 g pokruszonych świeżych drożdży i 2 łyżki mąki. Całość mieszamy i odstawiamy do wyrośnięcia na mniej więcej 10 do 15 minut. Do dużej miski przesiewamy 4 szklanki, czyli około 600 g mąki pszennej typ 500 lub 550 i dodajemy 1/4 łyżeczki soli. Całość mieszamy. W oddzielnej misce ubijamy 3 żółtka i pół szklanki, czyli 100 g cukru. Żółtka ubijamy przez 3 do 5 minut lub do chwili, gdy zrobią się wyraźnie jaśniejsze. Następnie dodajemy je do mąki. Dolewamy pozostałe z rozczynu 2/3 szklanki ciepłego mleka i dodajemy cały rozczyn. Całość najpierw mieszamy, a później zagniatamy. Gdy składniki się połączą, dolewamy jeszcze 100 g rozpuszczonego i wystudzonego masła. Całość wyrabiamy zagniatając przez 10 do 15 minut. A po tym czasie ciasto przekładamy do miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na mniej więcej godzinę. Następnie wyjmujemy je na blat i dzielimy na pół, a później każdą z połówek na 3 części. W kolejnym kroku zaplatamy warkocze. Jeden nieco dłuższy i bardziej płaski niż drugi. Ten bardziej płaski układamy na spodzie, ten nieco węższy na wierzchu. Końce splatamy razem i zawijamy pod spód. I odstawiamy do ponownego wyrośnięcia na 40 minut. W międzyczasie można przygotować kruszonkę. 1 łyżeczkę masła, 1 łyżkę mąki i łyżeczkę cukru. Zagniatamy lekko razem. A gdy chałka już wyrośnie, smarujemy ją jajkiem i posypujemy kruszonką. Następnie wstawiamy ją do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na pierwszy poziom od dołu i pieczemy przez 30 do 40 minut. Gdyby w trakcie pieczenia zaczęła się zbyt mocno przypiekać, możecie ją przykryć arkuszem papieru do pieczenia. Smacznego!